W tym odcinku zapraszamy Was na zwiedzanie starożytnej stolicy Laosu, Luang Prabang oraz urokliwej miejscowości Van Vieng. Będzie długo wyczekiwana wizyta Daniela u fryzjera, podróż chińskim pociągiem oraz kilka zabytków UNESCO. Chcieliśmy wypożyczyć znowu ciuszki, więc Daniel tym razem jako pierwszy dostał super spodnie, rozmiar 4xL. No niestety, tak to bywa. Dlatego założył na swoje spodnie, żeby mu z tyłka nie zjeżdżały. Ale cóż, a ja dostałam kieckę. Ta Przynajmniej kiecka mają. nie jest taka zła, powiem Ci. W sensie jest trochę gruba, ale nie wygląda chyba źle, co? Ale ona jest taka tradycyjna, więc to jest spoko, nie tak jak te inne czasami. Wracają wspomnienia z Chin. Nawet mają czapki. Zobaczcie, nawet w pałacu króla są kraty w oknach. To coś chyba oznacza. Pałac w Laosie generalnie nie sprzyja. Jest to teraz muzeum. Muzeum jest bardzo mocne w stylu europejskim. Praktycznie tam takich typowych laotańskich rzeczy praktycznie nie ma wcale. Znaczy no wcale, no pewnie są, ale są takie bardzo mocno... No te miecze wyglądały na ograniczone. regionalne bardzo. Tak, miecze tak. No i te freski były takie unikalne, myślę, na tych ścianach, te zdobienia. Większość tego pałacu, który został wybudowany w którym roku? W 1904, więc całkiem jest nowy, no ma 120 lat, więc to nie jest też jakiś taki stary zabytek, który można podziwiać. To jest w turbo miarę nie. nowy budynek, powiedzmy. Ale jakbym miał to porównać, to bardziej nawet nie europejskie, a komunistyczne, ponieważ Laos jako państwo jest teraz państwem socjalistycznym, jak to się ładnie nazywa. Mają bardzo dużo wpływu Rosji, no i wschodnich państw z bloku komunistycznego niestety. Zwłaszcza Chin, z którymi mają bardzo dobry układ, bo tu jest mnóstwo Chińczyków ze względu na to, że Chiny wybudowały tutaj swoją szybką kolej, która idzie bezpośrednio z Chin, można dojechać aż do Wientian. Więc oni sobie tutaj normalnie chyba nawet bez wizy mogą podróżować. Jest ich masa, po prostu większość turystów to są Chińczycy. No i głównie właśnie przez ten pociąg, który też ułatwił dużo życie, myślę, większości osób, Bo jest bardzo szybki, na przykład do Van Vieng jedziemy godzinę, a normalnie bus jedzie 4 czy 5. 6 godzin jedzie 6, bus, no to tak. nawet przez góry tutaj. Przez górę. Oni wykopali tunele, zrobili pociągi, bo mamy godzinę zamiast 6. Bo też tutaj jest z tego regionu ciekawa historia i tak samo została mocno kształtowana właśnie przez Stany Zjednoczone po wojnie pierwszej indochińskiej, a następnie wcześniej przez Francuzów i innych. Gdzie jest ten Budda, bo trwają poszukiwania. Tutaj było napisane, że tutaj jest ten emeraldowy Budda. On wcześniej w ogóle był przenoszony ze względu na zagrożenie birmańskie, najazdu birmańskiego. On był w Tajlandii i później został przeniesiony tutaj, ale ta historia, która była, przynajmniej, a może to nie ten właśnie, to ten został przenoszony. Nie, na pewno emeraldowy został przeniesiony. Okej, emeraldowy siedzący. A wiesz Tak. czemu? Bo nawet doczytałem, że król Tajlandii oddał w którymś tam roku tego Buddę, ponieważ stwierdził, że 2 posążki tego samego Buddy, albo przynajmniej bardzo podobnego, mogą przynieść nieszczęście. Więc de facto dlatego on jest cały czas migrowany, tak naprawdę, żeby nie wpaść w ręce birmańskie. Ten to chyba został podarowany, tak, już pamiętam, ten został podarowany przez Królestwo Angkorskie. Wszyscy tutaj mocno pilnują, żeby nie nagrać, jakby nie wiem, tak samo jak i plecaki muszą zostać ulokowane w specjalnych pomieszczeniach, szatniach, żeby nie wiem, może czegoś nie wynieść, więc... Trochę jak w Chinach. Trochę tak. Pilnują, żeby nikt nie ukradł kraju. A może, słuchaj, dlatego, że są Chińczycy właśnie. Może. Żeby nie Ale w zobaczyli, ogóle że można gdzieś inaczej. Tutaj mamy oblicze króla Laosu, który się okazało, że ten posąg został wykonany w Rosji. Tak. W ogóle dzisiaj mamy bardzo szybkie zwiedzanie. Bardzo szybkie zwiedzanie, ponieważ mamy mało czasu na skuter, żeby dojechać do różnych miejsc. Nie spodobał mi się tutaj ten pałac, ten muzeum. Średnio, mocno średnie, więc raczej nie polecam. Kosztuje 60 000 kipów. A teraz idziemy do następnej atrakcji, następnej świątyni. Zobaczymy, co ten Luang Prabang ma do zaoferowania. W Laosie znajduje się coś takiego jak równina dzbanów. To jest bardzo istotne dla ludzi z Polski, którzy nie wygrywają na przykład konkurs na dzbana roku. Co jest jeszcze ciekawe, w Laosie panuje klimat monsunowy, czyli mamy do czynienia z ulewnymi deszczami oraz porą suchą i porą deszczową. My niestety trafiliśmy na porę, w której
palą wszystko. Tak naprawdę są wypalane lasy, są wypalane pola pod uprawę, ponieważ aż 80% ludności tutaj zajmuje się rolnictwem. Laos jest niestety bardzo słabo rozwinięty pod tym względem, pod względem przemysłu oraz usług, ale chociaż ostatnimi czasy bardzo poprawia się tutaj turystyka. Chociaż jeszcze muszą się wiele nauczyć, przez co mają bardzo dużo turystów i infrastrukturę nieprzystosowaną do tego kraju. Wygląda to tak ładnie, nieskazitelnie jednak, aczkolwiek jest tutaj masa turystów z Chin, którzy psują trochę ten obraz tego jeszcze nieskażonego w pewnym sensie turystyką kraju. No, de facto już skażonego Chińczykami. No niestety tak. Ale tak swoją drogą, jeśli chcecie znaleźć dużo dzbanów na jednym polu, to się znajduje niedaleko Luang Prabang, także stąd można sobie wziąć skuterek i pojechać. Można, ale drogi są tragiczne, zresztą widzieliście pewnie wczoraj. W Laosie jest jedna partia, jedna legalna partia. Jest to partia ludowo-rewolucyjna. Uwaga, ta partia ludowo-rewolucyjna, jak dobrze wiecie, jest komunistyczna. I są legalne wybory. Ludność wybiera prezydenta na 5 lat, a prezydent wybiera premiera, który jest głową rządu. Rząd dzieli Laotańczyków na 3 grupy, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, ale bardziej od tego, w jakim miejscu zamieszkują. Mamy do czynienia z Laotańczykami nizinnymi, wyżynnymi oraz górskimi. Mieszkańcy Laosu mieszkają głównie w dolinach rzeki Mekong i największym miastem jest Vientiane. Najwięcej ludzi tam też mieszka, a my teraz znajdujemy się w miejscowości Luang Prabang, które było kiedyś stolicą Laosu do 1975 roku. Paulina jest znowu ubierana, znowu musi zapłacić 10 000 kipów. Thank you. Nice, ta jest nawet fajniejsza. Ładniej ci w tym bordowym. Tak? W jaki sposób powstało Luang Prabang? Mianowicie, czemu akurat tutaj? Są 2 legendy mówiące o powstaniu tego miasta. Data dokładnego powstania nie jest nikomu znana. Mówi się, że już tu byli osadnicy przed naszą erą. Przychodził tędy Buddha, który miał odpocząć przy brzegu Mekongu, uśmiechnąć się i powiedzieć, że kiedyś powstanie tutaj bardzo duża i potężna stolica. No i właśnie miał na myśli Luang Prabang. Druga legenda mówi o tym, że było tutaj 2 pustelników. Poszli, zobaczyli drzewo i stwierdzili, że nazwą to miasto przez właśnie to drzewo, na które spojrzeli. Która legenda jest prawdziwa? Nikt tego nie wie. Ta świątynia powstała na przełomie 1559-1560 roku. Wybudowana została na rozkaz ówczesnego króla i jest to jedna z najważniejszych świątyń w ogóle w całym Laosie. Reprezentuje typowy laotański styl architektoniczny, tak jak możecie zaobserwować, albo i nie, bo niewiele się to różni od między innymi Tajlandii albo Kambodży często. To miejsce nazywa się Wat Sian Tong, tak jak wcześniej właśnie nazywał się Luang Prabang, czyli Sian Tong. W tym czasie, kiedy ta świątynia była budowana, król nie podobało mu się bardzo, że tutaj teren jest górzysty. Chciał, żeby był bardziej płaski, dlatego przeniósł teoretycznie stolicę do Vientiane już wtedy, ale Luang Prabang ciągle było stolicą królewską. I dopiero się to zmieniło właśnie w 1975, kiedy do władzy doszła partia socjalistyczna laotańska. W szczytowym okresie świetności Luang Prabang znajdowało się tutaj około ponad 60 świątyń. Niestety przez historyczne zawieruchy, przez różne ataki birmańskie, przez różne przebudowy, zniszczenia, zostało ich tylko 32 w tym oto miejscu. Jesteśmy w jednej z najważniejszych świątyń, tak jak już dobrze wiecie, Paulina to powiedziała. No tyle chciałem powiedzieć w zasadzie. W tym miejscu odbywały się najważniejsze wydarzenia królewskie tak naprawdę. Koronacje, odprawiane były tutaj rytuały, była tutaj też biblioteka, w której przetrzymywano archiwa i jakieś dokumenty. Wszędzie trzeba ściągać buty, przed każdym budynkiem, no trudno. Mogę wziąć kapcie jak Paulina. Dobra, chodzimy do świątyni. Tutaj przynajmniej można robić zdjęcia. Zobaczcie, jak tutaj pięknie wygląda. Wow, no to akurat jest fajne. Bardzo ciekawy styl. Zobaczcie, wszystkie te zdobienia robią naprawdę wrażenie. Trochę podsłuchałam właśnie przewodnika, on powiedział, że ta świątynia była na tyle ważna, że wracamy znowu do Obamy. Jak podczas swojej wizyty tutaj został też właśnie w to miejsce zaprowadzony.
Laosie, tak samo jak i w każdym państwie, które wyznaje buddyzm, mamy kilka budynków składających się na świątynię. Pierwsza to jest świątynia właściwa, zawierająca te miejsce czczenia. Następnie mamy stupę, która jest miejscem przetrzymywania relikwii. Następnie mamy dzwonnicę, bęben, salę. Sala jest bardzo ważna, bo to jest mniej więcej otwarta przestrzeń. Otwarta przestrzeń jest miejscem spotkań. Następnie mamy też bibliotekę, która też jest bardzo istotna. Oraz ostatnią rzecz, miałem na końcu języka, sypialnię. Sypialnia mnichów, gdzie mnisi śpią, bo tak jak wiecie z poprzednich filmów, mnisi muszą spać, żeby miejsce zostało nazwane świątynią. Nie spać, tylko mieszkać. Mi się wydaje, że to jest właśnie ten przykład takiej typowej architektury laotańskiej, ponieważ takich zdobień nie widzieliśmy tak naprawdę w żadnym innym miejscu, więc to jest takie bardzo oryginalne dla tego miejsca. Istotne zdobienia właśnie dla Laosu, dla świątyń laotańskich jest to zdobienie po środku. Widzicie na środkowej części dachu. Tak właśnie możecie odróżnić styl laotański od tajskiego i kambodżańskiego. Bardzo dużo tych świątyń, tych obiektów znajduje się właśnie pomiędzy tym szczytem, tym centrum Luang Prabang, a rzeką Mekong, która znajduje się tutaj. Patrzcie, a tutaj możecie sobie wypożyczyć skuterek z osobnym siedzeniem dla pasażera. Wygląda to super. Kuchnia Luang Prabang różni się dosyć od kuchni laotańskiej w takim stopniu, że tutaj były królestwa. Te królestwa miały swoją specjalnie wyrafinowaną kuchnię, której podawanie wiadomo królowi. Jednym z takich potraw jest tutaj olam, serwowany jako zupa, na przykład z kurczakiem. Tutaj widzę jakieś pak choye albo takie seaweedy, które są bardzo popularne. Kuchnia laotańska jest dosyć ostra, no i raczej mi nie smakuje. Oprócz kary z bawoła. Było pyszne. Zmierzamy powoli do naszej następnej destynacji, czyli miejscowości Van Vieng. W Laosie bardziej kontrolują niż w Chinach. Mają chińskie systemy na dworcach, no i okazało się, że czego nie mogę wziąć? Pomimo tego, że mam scyzoryk ze sobą do otwierania rzeczy, nie mogę wziąć dezodorantu. Kochani, opuszczamy już Luang Prabang, jedziemy do Vang Vieng. Kierujemy się w stronę Vientiane. Mam czapkę od Pauliny, bo ona nie nosiła, więc stwierdziłem, że może będzie mi pasować, jak myślicie. W każdym razie będziemy jechać w stronę stolicy i będziemy opuszczać tutaj to miejsce, ponieważ jak doskonale wiecie z tego filmu, jest tragiczny sezon grzewczy. Obserwujcie nas. Dzięki, że jesteście... Nie grzewczy, tylko wypalanie. Tak, wypalający sezon. Obserwujcie nas, dzięki, że z nami jesteście. Pamiętajcie, jak nas jeszcze nie subskrybujecie, to nas subskrybujcie, łapki w górę, komentarze piszcie, my to lubimy bardzo, nas to bardzo motywuje, więc... Like and subscribe this channel. Maha. Oh, now you're not that confident again. Go. Pumping to the crazy, looking to the babies, flipping in the eyes, shining in the dark. Jedziemy chińską linią, wracamy do Chin. Naprawdę się czujemy, jakbyśmy byli z powrotem w Chinach. Trochę tak, no. I ci sami ludzie. Tylko bez kurtek jest cieplej. Jeśli chcecie się przejechać tanim, szybkim chińskim pociągiem, to wystarczy przyjechać do Laosu, bo jest dużo taniej niż w Chinach. Dojechaliśmy do hostelu, ale mamy mały wypadek, bo tutaj jest powódź się wydarzyła i właśnie próbują ogarnąć, co tu się w sumie wydarzyło. No i tak sobie siedzimy i czekamy. Ale dostaliśmy pokój wszyscy razem, więc jest hit. Przyszliśmy na nocny market. Dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka, St. Patrick's Day. I today, jest. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak wróciliśmy do hostelu, to była jakaś krzywa akcja. Jakaś była krzywa akcja, właśnie tam też się kłócą. W ogóle jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu, turbo dziwnym miejscu. Ale chodzi o to, że jak wróciliśmy do hostelu, to była jakaś krzywa akcja z jakimiś ludźmi z hostelu, których wcześniej kiedyś poznaliśmy. Gdzie oni w ogóle chyba prawdopodobnie pojechali na policję, bo w barze proponują narkotyki, że w barze możecie to, nie wiem, brać, częstować, bo generalnie będzie spoko, bo policja ma jakieś tam kontakty z lokalnymi barami.
super to niebezpieczne w Laosie, a jak się okazuje, jak to wyniesiecie, no to jest duży problem, bo wtedy policja was łapie, bo widzi kto co wziął, no i po prostu dają wam mandat, karę i to jest skam na takich turystów, po prostu musicie im bardzo dużo zapłacić. Przyszedł czas na zrobienie fryzury w Laosie. Chodzę i będę strzyżony w salonie piękności, bo chyba to taki jeden jest. Mam całą świtę za sobą, więc idę. Dostał obroże na wstępie. Proszę. Ja będę księdzem. Pasuje. Pan jest dorosły. Trochę tak. To będzie bardzo szybki fryzjer, zobaczcie. Tam w Wietnamie to się tak pieścili. Najpierw jedna kreska, później druga kreska, a tutaj no, nie ma po prostu opierdzielania się, jedziemy. Tutaj fryzjer był trochę droższy, bo kosztował 100 000 kipów, czyli ile to jest? 18 zł. 18 zł, więc ajajaj, ale przynajmniej szybka obsługa. Bardzo, no ekspres. Time is money. Time jest money. No, gorąco jest niesamowicie. O, czyżby miał zaraz nadejść pan Grzybek? Tutaj też robią kreskę najpierw. Nice to meet you, Poland. Where are you from? Poland. Scotland. Poland. European Union. You're from Laos? No, I'm from Vietnam. Vietnam? I was in the hairdresser in Vietnam. O, zmieniamy krzesło. Takie, nie wiem co się dzieje, ale będzie używał chyba innych maszyn. Może. Tutaj klimatyzacja, zobacz. No, bogato. Cały bonus. Wiadomo, za co się płaci. Ale dopiero potem jak ci polubi. Nie wiem, takie mam wrażenie, że on się tak obecnie prawie na łyso. Tak zmienia te maszynki, ale w sumie długość jest cały czas bardzo krótka, więc Co to robi, nie? no. To doświadczenie w Wietnamie było bardziej zabawne. Nie, no teraz to jest dobrze. Chciałem To mnie jest zostawić. efekt końcowy. Tak chciałem mnie zostawić. No i zobaczcie jak mnie Paul obciął. Się nazywał Paul. Całkiem chyba nieźle, nie wiem. Właśnie spoda boki. Co oceniacie? Też miał dosyć ciężkie wyzwanie, bo za dużo tych włosów nie ma. Słuchajcie, idziemy na most. Zaraz zobaczycie jaki to będzie most. Właśnie w tym Vang Viengu, tak dosyć dziwnie, tak bardzo turystycznie, ale tak bardziej troszeczkę chillowo w tym Laosie. Dużo kontaktu z naturą, ale niestety smog jest wszechobecny, więc będziemy stąd szybko spadać z tego Laosu. Wtedy nie będziemy dłużej zostawać niż chcieliśmy, więc trudno. Paulina, o tam jest, z swoją koleżanką Sarą. To jest most. Laos jest bardzo gorącym państwem, a średnie temperatury w niektórych jego częściach sięgają nawet 30 stopni w ciągu roku. Ale jest tu bardzo płytko. You put the tobacco over here, yes? Yes. It's like big. It's like bongo. You hear the sound? Ah, cool. Very good. Like a shisha? What? Like a shisha, no? No, like big cigarette. Like cigarettes? You try. No, I don't want. Sorry, I never smoke cigarettes. Here. Jedną z większych zalet, tak naprawdę jedną z najważniejszych zalet przypłynięcia tutaj do Laosu łódką jest to, że poznajecie masę ludzi. I to jest super, bo swoiście przez 2 dni, 16 godzin pełnych ze sobą rozmawiacie. Siłą rzeczy poznajecie nowych ludzi. Oczywiście jeżeli chcecie, no pewnie możecie tego też nie robić. Ale jest to o tyle cudowne, że gdziekolwiek nie pójdziecie, to tak naprawdę macie możliwość spotkania kogoś, kogo znacie. Czy w Luang Prabang, czy w Vang Vieng, teraz gdzie jesteśmy. I myślę, że Vientiane może być troszeczkę gorzej, bo to jest jednak stolica i tam żyje trochę więcej ludzi. Ale tutaj tak naprawdę cały czas znajdujemy kogoś, kogo rozpoznajemy, z kimś mieliśmy jakikolwiek sposób interakcję. To jest fajne i bardzo polecam tą opcję, ponieważ są bardzo podobne koszty. Koszt autobusu w ogóle w Laosie, tak jak takiego pojazdu naziemnego, no jest tutaj najwyższy, myślę. How much? 5 before 100.
5 people, 100? Yeah. Ah, okay. Dongri. Mr. Dongdi. Dongdi. Bakdi, Sodi, Bangkredi. Bangali. Słuchajcie, okazało się, że Laos jest powalonym krajem i okazało się, że nas nie chcą przepuścić, bo mieliśmy szwajcarski scyzoryk, uwaga. Jak wszędzie normalnie podróżowaliśmy w Chinach, wszędzie podróżowaliśmy, oj to tamte parówy. Nie, wszędzie podróżowaliśmy, a w Laosie nawet tym samym pociągiem, bez żadnego problemu. No i się okazało, że dupa. Idziemy teraz zwrócić bilety. Szybki update sytuacji. Słuchajcie, jesteśmy tak zdenerwowani, że nawet nie wiemy co powiedzieć. Poszliśmy zwrócić bilet. Tamten pieprzony menadżer, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Powiedział, że to nie jest jego problem. To nie jest jego problem, że nie możemy jego... zwrócić biletu, a jeżeli Nie. jeżeli nie będziemy kooperować, to nas zatrzymają. Nie no, on powiedział, że to nie jest jego problem, że nie możemy zwrócić biletów, bo jego koledzy nas okłamali, że powinniśmy przyjść tutaj, a powinniśmy to zrobić przez internet. Online oczywiście już chcieli się, jak nie mamy internetu, to jak chcieliśmy zwrócić bilet.